Jeżeli chodzi o budowanie bogactwa, to Anglicy są w tej kwestii prawdziwymi pionierami. Pomimo niesprzyjających warunków, to właśnie oni po stuleciach zmagań osiągnęli w tej dziedzinie absolutne apogeum. To tutaj tłoki maszyny parowej wprawiły w ruch nowoczesny kapitalizm. Przemysł, handel, finanse i znacznie więcej – gospodarka Anglii. Ten świat jest nasz. Odcinek 16. Anglia. Ojczyzna kapitalizmu i bogactwa. Partnerem odcinka jest Fundacja Wolności Gospodarczej. Na łamach mojego programu często podkreślam, z jakiego poziomu startowały dane gospodarki. Robię to, ponieważ uważam, że warto pokazywać, iż do bogactwa można dojść niezależnie od często trudnych warunków. Pewnie wielu to zaskoczy, ale Anglia również jest takim przykładem. Przy czym proces tego wzrostu to nie minione dekady, a kilka ostatnich stuleci. Od początku swojego istnienia Anglia ekonomicznie nie wyróżniała się właściwie niczym. Nieurodzajna wyspa, pozbawiona bogactw naturalnych, nie dawała swoim mieszkańcom zbyt wielu perspektyw. Były to gospodarcze peryferia Europy. W wiekach średnich kapitał płynął głównie przez państwo Franków, włoskie miasta kupieckie, Bizancjum, Hanzę czy nawet Polskę, przez którą przebiegały szlaki handlowe wschód-zachód. Anglia jest krajem o bogatej historii gospodarczej. Pierwszy poważny system finansowy przynieśli tu Rzymianie. Wprowadzili walutę i pobierali podatki. Po opuszczeniu przez nich wyspy poważniejszych reform ekonomicznych podjęli się Anglosasi, którzy również bili własną monetę oraz postawili na system danin. Z kolei Normanowie zorganizowali gospodarkę na swój sposób, co oznaczało m.in. wprowadzenie ewidencji majątkowej. Ważnym elementem angielskiego systemu gospodarczego od zawsze jest prawo własności. Od średniowiecza funkcjonuje tu, oparty na precedensach, system prawny znany jako common law. Prawo to za najważniejsze uznaje indywidualizm, samorządność i własność. Chroni prywatnych właścicieli, którzy mogą swobodnie dysponować własnym majątkiem. Ochrona prawa własności nigdy nie była tu frazesem, a świętością. I nie jest to stwierdzenie na wyrost. Tę mentalność świetnie pokazuje na przykład II wojna światowa, kiedy to angloamerykańskie wojska często otrzymywały nieformalne instrukcje, żeby podczas starć z Niemcami nie narażać zbytnio własności prywatnej na zniszczenie. Chyba że w ostateczności. Przy czym podkreślam, że chodziło wyłącznie o okupowaną Europę Zachodnią, bo w przypadku III Rzeszy nie było żadnej litości. Wielowiekowa tradycja poszanowania prawa własności zapewniła Anglii reputację miejsca bezpiecznego dla kapitału. W Londynie przechowuje się wiele prywatnych i narodowych depozytów. Nie można omówić brytyjskiej gospodarki bez wątku kolonii. Aktualnie Wielka Brytania chyba wszystkim kojarzy się z ekspansją zamorską. Jednak nie wszyscy wiedzą, że flota z prawdziwego zdarzenia powstała tu dopiero w XVI wieku. Brytyjczycy dołączyli do kolonialnego wyścigu znacznie później niż inni. Jednak nie przeszkodziło im to, by w kilka stuleci zostawić w tyle wszystkich jego uczestników. Było to tym bardziej spektakularne, że po pierwsze, kiedy na przykład na Półwysep Iberyjski w najlepsze płynęły dobra z Nowego Świata, to brytyjscy żeglarze dopiero rozwijali żagle. I po drugie, Brytyjczycy pływali wszędzie tam, gdzie inni już nie chcieli. Wydawało się, że wszystkie najatrakcyjniejsze tereny zostały już zdobyte i podzielone. Przed erą kolonialną gospodarka wyspy opierała się głównie na rolnictwie i rzemiośle. Następnie pojawiły się pierwsze manufaktury, a nieco później rozpoczął się handel zamorski. W XVII stuleciu Anglicy na dobre przystąpili do kolonizacji Ameryki Północnej, co rozwinęło międzynarodową wymianę dóbr na niespotykaną dotąd skalę. Zagospodarowanie kolonii było kluczowym elementem brytyjskiej ekspansji. Podczas gdy inne mocarstwa skupiły się głównie na intensywnej eksploatacji swoich posiadłości, Londyn postawił na inwestycje. Wyspiarze traktowali swoje kolonie jako coś stałego, zatem nie szczędzili pieniędzy, czasu i zasobów na ich rozwój. Skupiali się przede wszystkim na ich efektywnym wykorzystaniu i zapewnianiu sobie całkowitej kontroli nad handlem. W ramach realizacji tego celu Wielka Brytania wytworzyła kilka istotnych mechanizmów. Jednym z najważniejszych narzędzi nadzoru nad handlem był system regulacji i ceł, poprzez który Brytyjczycy kontrolowali rynki i rozwój kolonii. Ponadto istniały również kupieckie gildie.
Członkostwo w takich zrzeszeniach często było wymagane, żeby w ogóle zostać dopuszczonym do obrotu towarowego. Istotną rolę w funkcjonowaniu imperium odegrały tzw. akty nawigacyjne. Nakładały one ograniczenia na handel prowadzony przez inne kraje i wspierały rozwój brytyjskiej floty handlowej. Wyspiarze zdominowali transatlantycki ruch morski. Tak rozległym imperium nie sposób było zarządzać centralnie, zatem Londyn wspierał różne podmioty prywatne. Najsłynniejszym z nich była uważana za jedną z największych i najbogatszych firm w historii świata Kompania Wschodnioindyjska. Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że właśnie to przedsiębiorstwo podbiło, a następnie przez stulecia eksploatowało Indię. W szczytowym okresie rozwoju kompania dysponowała własną administracją, armią i flotą, a nawet prowadziła wojny. Posiadanie największego w dziejach imperium kolonialnego było jednym z filarów tego sukcesu. Kontrola nad 1/4 globu oraz najważniejszymi szlakami handlowymi zapewniała Brytyjczykom pozycję globalnego hegemona. Zasada działania była bardzo prosta. Uzależnione od metropolii kolonie dostarczały najważniejszych surowców, a najbardziej zaawansowana produkcja odbywała się głównie w Anglii. Wytwarzane dobra zaspokajały nie tylko rynek wewnętrzny, ale były również sprzedawane na obszarze całego imperium. Do tego to Londyn był najczęściej pośrednikiem w handlu pomiędzy poszczególnymi koloniami. Oczywiście podejście zmieniało się w czasie, kolonia kolonii nierówna, ale na ogół to jednak widzialna łapa rządu była trochę ponad niewidzialną ręką wolnej wymiany handlowej. Jak już wspomniałem, Wielka Brytania stosowała różne formy interwencji. Wyraźnie podkreślam, że mam na myśli głównie przepływ towarów w imperium, a nie wewnętrzny ustrój gospodarczy samej wyspy, bo ten był chyba najbardziej leseferystyczny w historii świata, do czego wrócimy później. Londyn dążył do utrzymania kontroli nad rynkami kolonialnymi i szlakami handlowymi, uważając, że poprzez regulacje najlepiej zabezpiecza i wspiera rodzimą gospodarkę. Choć Wielka Brytania stosowała rozmaite formy protekcjonizmu, to powszechne mity o jej całkowitym zamknięciu na wolny handel są nieprawdziwe. Interwencja rządu miała najczęściej charakter polityczny i nietrwały. Po te rozwiązania sięgano doraźnie i miały one odpowiadać potrzebom chwili. Co więcej, to nie było też tak, że Brytyjczycy stosowali rozwiązania protekcjonistyczne, bo wszyscy zgodnie uważali, że ochrona rynku wewnętrznego przed konkurencją z zagranicy to najlepsze, co można zrobić dla gospodarki. Było wręcz odwrotnie. To konkretne grupy interesów popierały protekcjonistyczne rozwiązania, żeby zapewnić bezpieczeństwo samym sobie, nie zważając na konsekwencje dla reszty społeczeństwa. Niech za przykład posłużą słynne ustawy zbożowe, które wprost wspierały arystokratyczne rodziny. Uprzywilejowani właściciele ziemscy mieli monopol na pszenicę, a brak konkurencji sprawiał, że wszyscy inni mieli przez to po prostu drogi chleb. Brytyjska klasa średnia, oparta głównie o przemysłowców, była zaciekłym wrogiem tych ustaw, ponieważ w ich efekcie rosły koszty wyżywienia pracowników. Liga przeciwko ustawom zbożowym zorganizowała nawet demonstrację liczącą setki tysięcy protestujących. Idee wolnego handlu i protekcjonizmu bez przerwy ścierały się ze sobą w brytyjskim parlamencie. Zniesienie niepopularnych ustaw zbożowych, które stanowiły ekstremum wyspiarskiego protekcjonizmu, nastąpiło w połowie XIX wieku. I to właśnie wtedy do głosu doszła polityka wolnego handlu. Z kolei wysokie podatki i opłaty nakładane przez Brytyjczyków na swoje posiadłości były wykorzystywane przede wszystkim do finansowania wojen i działań politycznych. Wiele kolonii było obciążonych do tego stopnia, że musiało zacząć się zadłużać. Gdzie? Oczywiście w brytyjskich bankach. Ponadto Londyn ustanawiał wiele ograniczeń, takich jak na przykład zakazy importu czy eksportu, uważając, że w ten sposób chroni własne interesy. Prawa te szkodziły koloniom, a zewnętrzne sterowanie gospodarką przez Londyn przyczyniło się do rozwoju wielu ruchów niepodległościowych. Najbardziej znanym przypadkiem była rzecz jasna, wspomniana już w poprzednim odcinku programu Ten świat jest nasz, rewolucja amerykańska, której punktem zapalnym było tzw. bostońskie picie herbaty. Tam angielskie podatki bezpośrednio doprowadziły do zbrojnej rebelii kolonistów i w konsekwencji do gigantycznej porażki Brytyjczyków. Jednym z jej następstw było stopniowe dokręcanie śruby swoim pozostałym posiadłościom. Londyn coraz bardziej kontrolował i eksploatował kolonie, a apogeum tych działań miało miejsce w epoce wiktoriańskiej, czyli u szczytu brytyjskiej potęgi. Za najbardziej kontrowersyjne działania uważa się rabunkową gospodarkę w Indiach oraz wojny burskie w południowej Afryce, podczas których dla złóż diamentów, złota i platyny nie cofnięto się nawet przed stworzeniem pierwszych w historii obozów koncentracyjnych, w tym przypadku dla ludności burskiej. Stoję w jednym z najważniejszych angielskich miast portowych. Choć sama miejscowość powstała w średniowieczu, to swój status uzyskała dopiero w erze kolonialnej.
Zanim to miasto stało się słynne za sprawą muzyki i sportu, stanowiło jedno z najważniejszych ogniw w imperialnej machinie handlowej. Liverpool stał się brytyjskim oknem na świat, kiedy na dobre rozpoczął się handel z Ameryką. Oprócz tego był to również ważny ośrodek stoczniowy i biznesowy. Nie do przecenienia była rola tego miasta w kształtowaniu angielskiego biznesu w erze rewolucji. Przy czym to również dobre miejsce, by pomówić o pewnym kontrowersyjnym temacie. Wielka Brytania była jednym z głównych graczy w transatlantyckim handlu niewolnikami, który trwał przez wiele dziesięcioleci. Pomimo tego niewolnictwo nie przynosiło Anglikom dużych zysków, a jego wpływ na rozwój gospodarczy kraju był znikomy. Ten krótki okres zaangażowania imperium w ów haniebny proceder miał jednak ogromny wpływ na rozwój angielskich portów. Jednym z głównych ośrodków niewolniczych obsługujących ruch statków na linii Afryka-Ameryka był właśnie Liverpool, gdzie dokonywano wymian. Zaledwie kilka dziesięcioleci wystarczyło, żeby przekształcić małą osadę w spore miasto. W końcu w 1833 roku Wielka Brytania zdecydowała się na całkowitą likwidację instytucji niewolnictwa. W ciągu kilku kolejnych dekad inne kraje, takie jak Francja czy Stany Zjednoczone, postąpiły podobnie. No to bierzemy się za najważniejszy czas dla tej gospodarki, a być może nawet dla całego świata. Chodzi mi oczywiście o rewolucję przemysłową. Bieda, głód, wyzysk, nierówności, brud, smog i ciągnące się po horyzont fabryczne kominy. Do tego umorusane dzieci bez butów, najlepiej sieroty. To chyba najczęstsze skojarzenia z tym okresem. Wszystko fajnie, ale to tylko jedna strona tego medalu. Ja na przykład opisałbym to trochę inaczej. Gwałtowny rozwój, postęp technologiczny, szansa na poprawę bytu całego społeczeństwa i w konsekwencji pieniądze na miliony par butów. Temat bez wątpienia skomplikowany, więc nie ma zgody na jego upraszczanie. Rewolucja przemysłowa, historia prawdziwa. Jaka była geneza rewolucji przemysłowej? Te przemiany społeczne miały spontaniczny charakter, więc przyczyn było naprawdę wiele, jednak jako kluczowe możemy wskazać kilka z nich. Przede wszystkim eksplozja demograficzna XVIII wieku doprowadziła do przeludnienia na wsiach. Zwiększające się potrzeby rosnącej populacji nie mogły być dłużej zaspokajane przez zdolności produkcyjne prostych manufaktur. Ponadto równolegle doszło do kryzysu energetycznego. Na wyspie najzwyczajniej zabrakło opału, ponieważ jak wiemy z poprzedniego odcinka, Anglicy wycięli niemal wszystkie swoje lasy. Tak więc potrzeby były bardzo duże, a zdolności ciągle niewystarczające. Tak trudne warunki zmuszały ówczesnych do nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań i źródeł energii. I tak właśnie rozpoczęła się era węgla i pary. Niełatwo wskazać konkretne przyczyny wybuchu rewolucji, ponieważ miała ona całkowicie oddolny charakter. Nikt niczym nie zarządzał i nikt o niczym odgórnie nie decydował. A pionierzy rewolucji często nawet nie wiedzieli o sobie nawzajem. Mało kto był świadomy tego, w jak gigantycznej transformacji uczestniczy. Jednym z miast symboli rewolucji przemysłowej jest Manchester. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że to nieoficjalna, przemysłowa stolica ówczesnej Anglii. Ośrodek od zawsze słynął przede wszystkim z produkcji włókienniczej. Równolegle rozwijała się tutaj nauka, co uczyniło Manchester jednym z najważniejszych centrów akademickich. W murach lokalnej uczelni wykształcono aż kilkudziesięciu noblistów. Co ważne, rozwój przemysłu szedł w parze z rozwojem nauki. Było to swoiste sprzężenie zwrotne dodatnie. Jedno napędzało drugie. Gdy nasza produkcja staje się bardziej wydajna, to mamy więcej zasobów na rozwój technologii. A później ta technologia czyni naszą produkcję jeszcze bardziej efektywną. Przebieg samej rewolucji można nazwać co najmniej chaotycznym. Tempo zmian było wręcz zastraszające. Wyobraźmy sobie niewielkie angielskie miasteczko otoczone pastwiskami i polami oraz ludzi żyjących swoim, stabilnym rytmem. Niemal z dnia na dzień znany wszystkim świat zaczął się gwałtownie zmieniać. Domy z czerwonej cegły zaczęły ustępować czynszowym kamienicom, fabryki zaczęły zajmować pola i pastwiska, a nowych sąsiadów było nie kilku, a kilkuset. Dodajmy do tego urokliwą rzeczkę, która zmieniła się w ściek i to, że na błękitnym niebie coraz częściej widać było smugi dymu z wyrastających kominów. Nowa rzeczywistość nie wszystkim przypadła do gustu. Byli nawet tacy, którzy próbowali walczyć ze zmieniającym się porządkiem świata. Mowa o rzemieślniczym ruchu luddystów, którzy chcieli zatrzymać proces industrializacji i mechanizacji, ponieważ byli przekonani, że maszyny pozbawią ludzi pracy. W swoich działaniach byli tak radykalni, że posuwali się do aktów przemocy, atakując właścicieli fabryk i niszcząc ich mienie.
To trochę tak, jakby dziś grupa oprychów wpadła do pierwszego lepszego biura i zniszczyła wszystkie komputery. Brzmi to zabawnie, ale wtedy nikomu nie było do śmiechu. Działania luddystów tak bardzo wymknęły się spod kontroli, że musiał interweniować rząd, który stanowczo zakończył ich działalność. Rewolucja przemysłowa ostatecznie zakończyła feudalizm, dając początek nowym grupom społecznym – klasie posiadającej i klasie pracującej. Era pańszczyzny, poddaństwa i stanowych zależności raz na zawsze dobiegła końca. Nic już nie było z góry ustalone, a ludzie musieli zacząć decydować sami o sobie. Dziś wydaje się to oczywiste, jednak dla ówczesnych oznaczało skok na głęboką wodę. Wolność z jednej strony mogła dać nieosiągalny wcześniej awans społeczny, z drugiej zaś doprowadzić do wielkiej porażki jednostki. Relacje pomiędzy robotnikami a właścicielami fabryk bywały napięte. Bywały, bo uwaga, były lepsze i gorsze miejsca pracy, lepsi i gorsi pracodawcy oraz lepsi i gorsi pracownicy. Na ogół pracowano długo i ciężko, a w życiu było się zdanym tylko na siebie. Oczywistym jest, że klasa posiadaczy miała spory wpływ na rytm życia miast i ich mieszkańców. Nie może to dziwić, gdyż działalność przedsiębiorców była głównym czynnikiem urbanizacyjnym i rozwojowym. Największymi wyzwaniami dla napływowej ludności były znalezienie mieszkania, dostęp do usług i towarów oraz ochrony zdrowia i edukacji. Ludzie, szczególnie w pierwszych latach rewolucji, żyli w brudzie i tłoku, czyli ogólnie mówiąc, niezdrowych warunkach. Nad miastami unosił się smog, kiepsko było z komunikacją i kanalizacją. Było bardzo ciężko i nikt tego nie kwestionuje. Ten nieprawdopodobny zbieg różnych okoliczności oraz wysiłek i poświęcenie pionierów rewolucji umożliwiły skokową poprawę jakości życia. A było to poświęcenie niemałe. Całe pokolenia wzrastające w złych warunkach bytowych i sanitarnych, rozbite rodziny, plaga sieroctwa oraz pojawienie się nieznanych wcześniej wyzwań społecznych. Mowa m.in. o alkoholizmie, narkomanii, prostytucji czy gwałtownym wzroście pospolitej przestępczości. Po raz pierwszy w historii ludzie masowo migrowali do tak dużych ośrodków miejskich. Na szczęście ich determinacja nie poszła na marne. Swoją postawą pomogli nie tylko sobie, ale nam wszystkim. To rewolucja przemysłowa i kapitalizm wyniosły ludzkość na niespotykany wcześniej poziom dobrobytu. Możliwość bogacenia się przestała być przywilejem nielicznych, a stała się udziałem mas. Od tysięcy lat ludzkość tkwiła w tzw. pułapce maltuzjańskiej. Do czasów rewolucji średni poziom życia de facto nie wzrastał, ponieważ rosnący dobrobyt był pochłaniany przez wzrost liczby ludności. Gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby nie kapitalizm, wybuch rewolucji, mechanizacja produkcji i akumulacja kapitału? Radykalna poprawa poziomu życia nastąpiła u wszystkich grup społecznych. Warto podkreślić, że to właśnie rewolucja przemysłowa umożliwiła powstanie masowej konsumpcji. W XIX wieku sklepy stopniowo wypełniały się dostępnymi dla wszystkich towarami przemysłowymi i przedmiotami codziennego użytku. Rozkwitły również usługi. Rozpowszechnili się fryzjerzy, szewcy, ślusarze, mechanicy czy hydraulicy. W ciągu kilku pokoleń świat zmienił się nie do poznania. Po dawnych, rolniczo-rzemieślniczych społeczeństwach nie było już śladu, a niewielkie miasta zmieniły się w potężne metropolie, które dawały mieszkańcom dostęp do kanalizacji, elektryczności i sieci gazowej. Z czasem upowszechniły się telegraf i telefon. Pojawiły się również prywatne i publiczne instytucje, takie jak szkoły, uczelnie, biblioteki czy szpitale. Przeciwnicy rewolucji przemysłowej niezwykle często uwypuklają jej negatywne strony, skupiając się na przykład na pracy małoletnich. Warto podkreślić, że wynikała ona z konieczności sytuacyjnej, co zresztą do dzisiaj dzieje się w krajach, które nigdy takiej rewolucji nie przeszły. Często zapomina się również o bardzo silnym dążeniu robotników do poprawy swojego bytu. Już od początków rewolucji byli oni świadomi konieczności edukacji i gromadzenia oszczędności w celu polepszenia swojego statusu społecznego. Po godzinach organizowali się w zespoły samokształceniowe i szkoły wieczorowe. Poprzez zdobywanie nowych kwalifikacji byli w stanie więcej zarabiać, a zdobyte w ten sposób pieniądze bardzo często przeznaczali na edukację swoich dzieci. Dzięki tym odpowiedzialnym ruchom milionom ludzi po raz pierwszy w historii świata udało się przerwać cykl wielopokoleniowej, dziedzicznej biedy. Faktem jest, że rewolucyjni przedsiębiorcy wywodzili się głównie z tzw. wolnych zawodów. W nowej grupie było naprawdę niewielu szlachciców. Większość stanowili bankierzy, prawnicy, rzemieślnicy, rolnicy czy drobni sprzedawcy. Około 10% pochodziło nawet z klasy pracującej. Co więcej, w szczycie rewolucji większość przemysłowców pochodziła już z klasy robotniczej. Rewolucja stała się drogą do zbiorowego awansu społecznego, nieoczywistego w innych, bardziej statycznych społeczeństwach. Głównymi źródłami krytyki są przede wszystkim niewiedza odnośnie stanu społeczeństwa przed rewolucją i mylne wyobrażenie na temat świata przed nią.
Niektórzy w opozycji do kapitalizmu snuli wizję sielskiego średniowiecza, które zniszczyli chciwi przemysłowcy. Czasy poprzedzające rewolucję bez wątpienia nie były idyllą. Ogromna większość społeczeństwa mogła pracować wyłącznie na roli i nie było mowy o jakimkolwiek rozwoju. Drugim, oczywistym kłamstwem jest twierdzenie, że rewolucję zbudowano na imperializmie i niewolnictwie. Należy zdecydowanie podkreślić, że Wielka Brytania ze swojego bagna wyciągnęła się za uszy zupełnie sama. To bogactwo pozwala na imperializm, bo imperializm sam w sobie niczego nie zapewnia, o czym przekonały się inne potęgi w dziejach, takie jak Hiszpanie czy Mongołowie. W wyniku rewolucji Wielka Brytania stała się światowym liderem i pierwszym uprzemysłowionym krajem naszej planety. Jak już wspomniałem, na początku te zmiany miały spontaniczny i oddolny charakter. Z upływem dekad ten niemal niczym nieskrępowany kapitalizm zaczął przyciągać uwagę kolejnych rządów. Ponadto część społeczeństwa również dostrzegała potrzebę uregulowania pewnych kwestii, szczególnie tych związanych z zatrudnieniem. Mowa tu o bezpieczeństwie, warunkach i czasie pracy. Rząd roztaczał kontrolę nad kolejnymi obszarami, a wśród pracowników popularne stawały się pierwsze ruchy robotnicze. Prawdą jest, że to za sprawą rządowych regulacji oraz działalności związków zawodowych udało się wpłynąć na wiele palących kwestii związanych z normami pracy. Przy czym należy pamiętać, że był to proces rozciągnięty w czasie. Nic nie zmieniało się z dnia na dzień tylko dlatego, że tak postanowił rząd. Przede wszystkim, państwo długo nie miało narzędzi, by skutecznie egzekwować stanowione prawo. Jeśli chodzi o wspomnianą wcześniej pracę dzieci, to kiedy na przykład zakazano zatrudniania ich w branży tekstylnej, rodzice wysyłali je do innych fabryk. Z kolei ograniczenia wiekowe obchodzono jeszcze prościej, najzwyczajniej kłamiąc. Dopiero koniec XIX wieku był czasem upowszechnienia się skutecznych regulacji. Tym samym to wszystko nie było takie proste i nie można sprowadzać tego do jednego zdania typu nie było regulacji, to dzieci pracowały, ale rząd tego zakazał, to przestały. Nie zapominajmy również o wzroście wydajności pracy. Z upływem czasu w wielu przypadkach wysiłek rodziców najzwyczajniej zaczął wystarczać, żeby utrzymać całą rodzinę. Jeśli chodzi o próby odgórnego ograniczania zjawiska pracy małoletnich, to od samych zakazów bardziej efektywny okazał się obowiązek szkolny, ponieważ, co oczywiste, skoro dziecko musiało iść do szkoły, to nie mogło w tym czasie pracować. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości co do brytyjskiej supremacji gospodarczej, to bez wątpienia rozwieje to XIX wiek. Od 1815 roku, a więc od momentu triumfu nad Napoleonem, aż do wybuchu Wielkiej Wojny, królestwo było niekwestionowanym światowym liderem. Na Brytyjczyków po prostu nie było mocnych. W tej globalnej rywalizacji przegrali z nimi Francuzi, Niemcy i Hiszpanie. Choć co bardziej złośliwi powiedzieliby, że hiszpańskie imperium kolonialne przegrało samo ze sobą. Kombinacja trzech czynników geograficznego, handlowego i technologicznego zapewniła Wielkiej Brytanii status pierwszego w historii świata supermocarstwa. Dla porównania, podobny poziom rozwoju Stany Zjednoczone osiągnęły dopiero pod koniec tego stulecia. Wraz z okrzepnięciem rewolucji krzepnąć zaczęło samo imperium. Odkrywców, kolonizatorów i kupców zastąpili urzędnicy, inwestorzy i ludzie interesu. XIX wiek był czasem, w którym Brytyjczycy inwestowali w kraju i w koloniach, co miało wpływ na rozwój dziedzin takich jak transport, łączność, edukacja czy ochrona zdrowia. W debacie na temat kolonializmu często pomija się ogrom pozytywnych aspektów, które miały wpływ na ludność kolonii. Dostęp do edukacji, opieki medycznej oraz technologiczne know-how Brytyjczyków wydatnie poprawiły jakość życia, a także paradoksalnie dały podwaliny pod późniejszą niepodległość wielu państw Afryki i Azji. Brytyjscy misjonarze i urzędnicy cywilni na ogół edukowali lokalną ludność, ze szczególnym naciskiem na znajomość języka angielskiego, co patrząc z perspektywy czasu, bardzo pozytywnie odbiło się na życiu rzeszy ludzi. Znajomość tak uniwersalnej mowy dawała ogromne możliwości rozwoju poza swoim krajem. Można pokusić się o stwierdzenie, że wiele państw na świecie istnieje dzięki brytyjskiemu dziedzictwu. Wszystko dlatego, że byli kolonizatorzy pozostawili na tych ziemiach podwaliny pod kształcenie, szacunek do pieniądza i przedsiębiorczości oraz koncepcję państwa prawa. Żeby nie być gołosłownym, warto przytoczyć przykład Botswany, której ojciec założyciel, Seretse Khama, wykształcił się i zdobywał swoje polityczne szlify w Anglii. Wszystko, czego się tam nauczył, przeniósł na botswańską ziemię. Zresztą, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Hongkong, Singapur to przecież jedne z najbogatszych miejsc na Ziemi. Z drugiej strony, chyba wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę i rozumiemy, że niepodległość jest najczęściej zdecydowanie ważniejsza niż cokolwiek innego. Przytoczyłem wspomniane pozytywne aspekty,
Ale, co oczywiste, kolejne społeczeństwa płaciły za nie własną suwerennością i podległością wobec kolonizatorów. Ogromne bogactwo imperium sprawiło, że było ono zdolne do chyba największego w dziejach finansowania projektów kulturalnych, naukowych i eksploracyjnych. Nie sposób nie wspomnieć o Davidzie Livingstone'ie i podobnych mu podróżnikach, którzy badali kontynent afrykański, czy projektach archeologicznych, z których najsłynniejszym jest odkrycie grobowca Tutanchamona. XIX stulecie było również złotym wiekiem brytyjskiej literatury oraz rozkwitu działalności akademickiej. Pierwsza połowa XX wieku to oczywiście dwie wielkie wojny światowe, o których opowiedziałem w pierwszym angielskim odcinku programu Ten świat jest nasz. Z perspektywy gospodarczej okres od początku tego stulecia do wybuchu Wielkiej Wojny nie odbiegał zbytnio od tego, co znamy z XIX wieku. Dopiero sama wojna zmieniła nieco optykę angielskiego społeczeństwa. Mowa tu głównie o klasie robotniczej. Co warte podkreślenia, marksistowskie idee nie miały w Anglii tak dużego posłuchu jak na kontynencie. Tutejsza klasa robotnicza, z racji swojego pionierskiego charakteru, rozwijała się organicznie, a nie rewolucyjnie. Robotnicy w celu zmian znacznie chętniej zaglądali do lokali wyborczych niż do dzieł Marksa i Engelsa. Podobnie myśleli brytyjscy socjaliści, działający głównie w ramach struktur parlamentarnych. Wyraźny zwrot w kierunku interwencjonizmu państwowego nastąpił w Anglii dopiero po II wojnie światowej. Morale społeczeństwa, zmęczonego ostatnim półwieczem wojen i konfliktów, co zrozumiałe, znacznie podupadło. Upraszczając, ludzie potrzebowali chwili wytchnienia. Tymczasem partie konserwatywne tradycyjnie nawoływały do wytężonej pracy i oszczędności. Te postulaty nie były jednak tak popularne jak kiedyś. Można powiedzieć, że wraz z końcem wojny w Anglii na dobre zakończyła się era leseferyzmu. Te tendencje w naturalny sposób sprzyjały wszelkim ruchom lewicowym. Gospodarka Anglii, podobnie jak wiele rozwiniętych gospodarek ówczesnego świata, zaczęła charakteryzować się coraz większą ingerencją państwa w rynek. Po II wojnie światowej spora część społeczeństwa uważała, że ich praca i poświęcenie w czasie konfliktu uprawniają ich do większego udziału w narodowym bogactwie. W 1945 roku wybory wygrała Partia Pracy, a nowym premierem został Clement Attlee. Rząd musiał stawić czoła wielu problemom. Przede wszystkim gospodarkę trzeba było przestawić na pokojowe tory. Do tego wojenne zadłużenie, spadek znaczenia funta na świecie i wzrastające potrzeby socjalne. Laburzyści zdecydowali się wyraźnie zwiększyć interwencjonizm i redystrybucję. Rząd Attlee znacjonalizował część przedsiębiorstw, zwiększył kontrolę nad tymi, które pozostały w prywatnych rękach oraz zbudował setki nowych zakładów pracy, przede wszystkim w słabo rozwiniętych regionach północno-wschodniej Anglii oraz Szkocji i Walii. Nowa polityka polegała również na zwiększeniu opieki socjalnej. W kraju wprowadzono liczne programy społeczne, które pozwoliły rzeszy pracowników na wyraźną poprawę standardu życia. Symbolami tych zmian były m.in. mieszkania socjalne i urlopy wypoczynkowe. Co niezwykle ważne, kolejne rządy, również te konserwatywne, utrzymały ten kierunek. Wielka Brytania nie była już ostoją leseferyzmu, a stała się państwem opiekuńczym. Lata 50. i 60. uważa się za okres dobrobytu. Pomimo początkowych sukcesów, z biegiem lat gospodarka zaczęła zwalniać. Przede wszystkim Brytyjczycy przestali być konkurencyjni na globalnym rynku, ustępując kolejnym państwom, głównie z Europy Zachodniej i Azji. Przemysł był coraz bardziej kosztowny i nieefektywny, a oliwy do ognia dolewała postępująca dekolonizacja, która skutkowała utratą rynków zbytu. Do tego problemy globalne, takie jak na przykład kryzys naftowy. Trend ostatnich 2 dekad zaczął się odwracać. Ludzie tracili pracę, pieniądz siłę nabywczą, a politycy autorytet. Fundamenty brytyjskiego przemysłu, takie jak górnictwo, hutnictwo i tekstylia, tąpnęły, będąc niedoinwestowanymi, przestarzałymi i niezdolnymi do skutecznej konkurencji z resztą świata. Koniec lat 70. to dla Wielkiej Brytanii początek krótkiego, lecz niezwykle burzliwego okresu, popularnie nazywanego erą Thatcher. W kontekście tematu naszego dzisiejszego odcinka, a więc gospodarki, śmiało można stwierdzić, że było to niejako zmartwychwstanie kapitalistycznych idei w Zjednoczonym Królestwie. Bezkompromisowa premier w swoich działaniach twardo i nieustępliwie starała się odwrócić trendy ostatnich dziesięcioleci. Pierwsza kobieta na tym stanowisku okazała się być najbardziej konserwatywnym premierem w historii tego kraju. Zarówno jej zwolennicy, jak i przeciwnicy zgadzają się, że przydomek Żelazna Dama nie został nadany bezpodstawnie. To były rządy silnej ręki. Margaret Thatcher, zatwardziała konserwatystka, jedna z najważniejszych postaci XX wieku. Niezwykle skuteczna, mimo że przyszło jej rządzić w jednym z najtrudniejszych okresów dla Wielkiej Brytanii. Wyzwania, którym musiała stawić czoła, to m.in.
stagnacja gospodarcza, niepokoje społeczne o charakterze ekonomicznym, transformacja energetyczna, konflikt w Irlandii Północnej, niepewna sytuacja Hongkongu, wojna o Falklandy czy cały czas trwająca zimna wojna. Thatcher była zdecydowaną zwolenniczką wolności gospodarczej. Skupiła się przede wszystkim na prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw, zmniejszeniu interwencjonizmu, uwolnieniu rynków finansowych, obniżce wydatków publicznych i ograniczeniu roli związków zawodowych. W połowie lat 80. doszło do jednego z najgłośniejszych wydarzeń związanych z jej rządami. Ogłoszono plan zamknięcia 20 kopalni, tłumacząc to ich nierentownością. Wybuchły liczne protesty, a konflikt między rządem a górnikami trwał aż rok. Żelazna dama była niezwykle stanowcza. Zwyciężył rząd, a kopalnie jedna po drugiej stopniowo wygaszano. Przy czym warto odnotować, że zarówno zatrudnienie w sektorze górniczym, jak i wydobycie węgla już od lat 60. było z roku na rok coraz niższe. Jak nie trudno zgadnąć, tak wyrazista polityka gospodarcza bywa oceniana bardzo różnie. Faktem jest, że Thatcher objęła rządy w trudnych czasach i pierwsze lata jej poczynań wciąż nie należały do najłatwiejszych. O boomie gospodarczym można było mówić od połowy lat 80. Brytyjskie firmy odzyskiwały konkurencyjność, a lokalny rynek finansowy stał się niebywale atrakcyjny. Zwolennicy Thatcher chwalą ją za ponowne dostosowanie gospodarki do mechanizmów rynkowych i powrót na tory realnego wzrostu gospodarczego. Przeciwnicy krytykują za długo utrzymujące się podwyższone bezrobocie oraz wzrost rozwarstwienia społecznego. Margaret Thatcher jest rzecz jasna postacią obecną we wszelkich dyskusjach ideologicznych, przy czym warto podkreślić, że nie była ona aż tak radykalna, jak mogłoby się wydawać. Żelazna dama nie popierała np. prywatyzacji ochrony zdrowia czy edukacji. John Major, czyli następca Thatcher, który również reprezentował partię konserwatywną, generalnie kontynuował jej politykę ekonomiczną. Zwrot, choć na pewno już nie tak radykalny jak po II wojnie światowej, nastąpił dopiero w 1997 roku, kiedy to wybory ponownie wygrała Partia Pracy. Laburzyści rządzili przez 13 lat i skupili się na zwiększeniu wydatków publicznych i rozszerzeniu polityki socjalnej. Współcześnie gospodarka Wielkiej Brytanii z pewnością nie jest leseferystyczna i nawet nie próbuje nią być. Patrząc na model ekonomiczny, ani to XIX wiek, ani rządy Margaret Thatcher. Oczywiście to wprost kapitalistyczne dziedzictwo robi swoje i na Wyspach bardzo szanuje się własność prywatną, wymiar sprawiedliwości jest efektywny oraz panuje wolność inwestycyjna, finansowa i handlowa. Natomiast jeżeli spojrzymy na przykład na wydatki sektora publicznego, to szybko dostrzeżemy, że nie wyróżniają się one na tle pozostałych zachodnioeuropejskich gospodarek. Rząd ściąga z rynku sporo, bo prawie połowę produktu krajowego brutto i to państwo często po prostu jest opiekuńcze. Z drugiej strony, podatki są proste, a lokalne urzędy przyjazne. Myślę, że wymownym będzie fakt, że kraj, w którym powstała wolność gospodarcza, w ostatnich latach w światowym rankingu wolności gospodarczej ledwo mieści się w trzeciej dziesiątce. Do Tajwanu czy Szwajcarii naprawdę daleko. Miłośnicy kapitalizmu na pewno uśmiechną się pod nosem, porównując Wielką Brytanię do jednej z jej byłych kolonii, a mianowicie do Hongkongu. Po II wojnie światowej pachnący port, jeszcze jako posiadłość wyspiarzy, startował z niebywale niskiego poziomu. Słynny szkocki sekretarz do spraw finansów tej kolonii, John James Cowperthwaite, uczynił z Hongkongu najbardziej kapitalistyczną gospodarkę świata drugiej połowy XX wieku. A ta w ciągu zaledwie kilku dekad prześcignęła w PKB per capita samą Wielką Brytanię, stając się jednym z najbogatszych miejsc na Ziemi. Model ekonomiczny Hongkongu omówiłem szczegółowo w moim filmie zatytułowanym Stolica światowego kapitalizmu. Za współczesny symbol gospodarki Anglii można uznać londyńskie City. To tutaj Londyn miał swój początek i to wciąż chyba najważniejsze miejsce w całym anglosaskim świecie. Przechadzając się przez City mamy wrażenie nieustannej, choć nieco chaotycznej podróży w czasie, a architektura to istny tygiel pełen kontrastów. Znajdziemy tu zarówno wczesnorzymskie ruiny, jak i pnące się ku niebu szklane biurowce. To niezmiennie jedno z najważniejszych centrów finansowych na naszej planecie. Tymi ciasnymi, średniowiecznymi uliczkami codziennie przechadza się tysiące najbogatszych ludzi świata, a City bywa miejscem, w którym ważą się jego losy. To tutaj znajdują się siedziby instytucji takich jak Bank Anglii oraz londyńskich giełd, papierów wartościowych, metali szlachetnych czy paliw. Nie ulega wątpliwości, że Wielka Brytania, robiąc dzisiaj rachunek sumienia, może być z siebie dumna. Choć stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami, to ma potencjał, który pozwala jej z odwagą patrzeć w przyszłość. Zaplecze finansowe, przemysłowe, infrastrukturalne i kulturalne plasuje ją w czołówce najlepiej zagospodarowanych i rozwiniętych państw świata.
Naród o takiej historii bez wątpienia może mieć apetyt na odzyskanie pozycji globalnego lidera, co na ten moment wydaje się niemożliwe. Brytyjczycy niezmiennie tworzą jedną z największych gospodarek świata i cały czas będą ważni. Pytanie: coraz ważniejsi, czy coraz mniej ważni? XXI stulecie bez wątpienia będzie dla nich wiekiem wyzwań.